Witamy wszystkich, 17:30. Przemek z Tekry i Tomek ze Spacewalkers ze studia w Krakowie. Zaczynamy. Tak, na początek powiem Wam, co się dzieje w projekcie Tekra. Pierwsze 2 punkty będą dotyczyły projektu Tekra, a na końcu główna część programu będzie o Spacewalkers, o projekcie gry komputerowej, którą tokenizujemy na naszej platformie Tekra Space. I porozmawiamy z Tomkiem, a że Tomek nam opowie, co jest w projekcie, na jakie są etapy, co zrobili, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej. Dobra, więc wracajmy do Tekry. Przede wszystkim Tekra na tym etapie w styczniu udało nam się wykonać, zaraz Wam pokażę, przede wszystkim portfele USDT, czyli jak tu widzicie sobie moje konto, nie wiem czy widać, i jak bierzemy Get Tekra Coin, o tu, to zmienił się nam widok, że możemy teraz po prostu kupić nie tylko za USD, tylko są złotówki, jest euro i możemy przez Ethereum, czyli mam tutaj 0,15 Ethereum, biorę buy i bez KYC mogę kupić Tekrę za Ethereum. Dlaczego za Ethereum? Dlatego, że to, co Wam mówimy, że wchodzimy na ERC20 również jako jeden z chainów blockchainowych, także wejść na Uniswapa i kolejnym chainem blockchainowym będzie Binance Smart Chain, aby, tak jak Wam powiedzieliśmy, wejść na Binance, na giełdę Binance. Więc to jest kolejna zmiana, pierwsza zmiana. Potem mamy portfele, też już to, co widzieliście, mamy portfele nie tylko Tekra, ale także mamy Ethereum i USDT i dojdzie tego więcej w przyszłości. Tutaj, żeby było widać. Poza tym, nie wiem czy wiecie, ale nawiązaliśmy współpracę. Jeszcze jedna rzecz, bo w płatnościach dodaliśmy kolejne bramki płatności, kolejne partnerstwa nawiązaliśmy. Jak kupujemy na przykład za euro, to możemy w tym momencie wybrać sobie next step, tak, akceptuję kontrakt. Mamy też przelewy 24 i powinniśmy mieć i kartę kredytową, tak, dodaliśmy przelewy 24. Więc to jest na ten moment jakby dodane. To robiliśmy w styczniu. Dodatkowo nawiązaliśmy w styczniu współpracę z Coinzillą, czyli to jest taki portal, powiedzmy taki AdWords tylko dla świata krypto i w tym momencie nasz główny ruch od tego roku, jak widzicie, jest to Stany Zjednoczone, Południowa Korea, Polska jest na 3. miejscu, ale chcemy, żeby to była Japonia, Chiny i generalnie prawdopodobnie też będziemy uderzyć w Brazylię, bo to jest też mocny rynek krypto. Oczywiście wprowadziliśmy, jak weźmiemy w settings, jeszcze tutaj na platformie, wprowadziliśmy Two-Factor Authenticator, czyli Google Authenticator, żeby bezpieczniej. I także wprowadziliśmy teraz, że jak się logujecie, to musicie obowiązkowo, jest autentykacja przez e-mail i dodatkowo jest też 2FA, czyli Google. Więc to, co się udało zrobić w styczniu, w lutym pracujemy nad platformą, nad tokenami, znaczy nad smart kontraktami, żeby można było tworzyć tokeny do projektów, już takie na blockchainie, nie tylko zapisy. Przede wszystkim robimy teraz Wam też pokażę, pierwsze projekty będziemy tokenizować. Taki przykład to jest oczywiście przykład, jeszcze nie bierzcie tego dosłownie, więc pracujemy nad kolejnymi projektami. Mamy już tych projektów jest dużo, milestones, comments i dokumenty, jakie będą zamieszczane po prostu w projekcie, w tym przypadku farmy fotowoltaicznej. Więc to jest to, co robimy na ten moment, nad czym pracujemy w styczniu, czy w lutym. I odnośnie jeszcze giełd, to będziemy chcieli w tym roku dać przynajmniej 2 giełdy. Oczywiście Uniswap, czyli DEX i też giełdę ze stajni Binance'a. Dobra, to tyle jeśli chodzi o Tekra. Dużo pracy przed nami, no ale coraz więcej udaje się spiąć i idziemy do przodu. Tomek, teraz w takim razie wróćmy, bo jest z nami Tomek i pokażmy, co się dzieje w Spacewalkers. Wiem, że są już pewne zajawki, można pokazać, w jaki sposób gra działa. Już tam powiesz ty, co możesz pokazać. Tak, za chwilę Wam pokażę, jak wygląda to, nad czym teraz pracujemy. Tytułem wstępu, to co robimy teraz jest związane z tym, że cały czas zespół rośnie, nowe osoby dołączają do zespołu. Oczywiście generuje to pewne wyzwania związane z procesem produkcji, organizacją pracy i w ramach wyjścia naprzeciw tym wyzwaniom postanowiliśmy stworzyć
taką małą grę, która będzie niejako wstępem, prologiem do serii Interregnum Chronicles. Gra, o której mówię, to będzie taka krótka, narracyjna gra opowiadająca o pewnym kosmonaucie na stacji kosmicznej, który... No nie chcę tutaj spoilować fabuły tak do końca. Mogę wam pokazać, jak gra w tej chwili wygląda, przy czym ostrzegam oczywiście, że jest to mocny work in progress, więc nie należy się spodziewać niczego Możemy cię jakoś poszerzyć, szalonego. na głównym screenie? Akcja gry dzieje się na stacji kosmicznej w nieważkości, co jest raczej nietypowe, jeśli chodzi przynajmniej o gry, a na pewno jeśli chodzi o film science fiction. Wiadomo, są z tym problemy, żeby kręcić zdjęcia w nieważkości. W przypadku gier nie ma z tym problemu i wręcz przeciwnie, cała mechanika poruszania się w nieważkości naszego astronauty jest dość istotnym elementem rozgrywki. No niewiele tu jest do pokazania tak naprawdę niestety, jeszcze na tym etapie. Tak naprawdę zaczęliśmy dopiero tą produkcję i to jest chyba jedna część, którą chciałbym właściwie pokazać, zwłaszcza, że jeszcze tutaj walczymy z funkcjonalnościami i jesteśmy w trakcie projektowania głównych mechanik poruszania się i interakcji. Natomiast to ty, Przemku, na pewno możesz potwierdzić, że fabuła gry jest bardzo fajna, ponieważ już widziałeś skrypt fabuły, scenariusz, czytałeś go i na pewno będzie to fajny wstęp do całej serii, pokazujący wydarzenia sprzed Interregnum opisanego w twojej książce. Znaczy też trzeba przypomnieć tym, co nie wiedzą, że prowadzimy zbiórkę w tym momencie na Spacewalkers. Jest to runda prywatna do września i osoby, które po prostu zainwestują w grę, będą czerpały korzyści z przychodu z gry poprzez skup tokenów Spacewalkers przez serię gier, od 3 do 5 gier, które w tej serii puścimy. Natomiast ta gra, z tego co wiem, popraw mnie Tomek, jeśli mówię źle, jakby jest tylko grą zero, tak? To jest jakby rozgrzewka studia. Tak, to jest taka gra zero, to jest taki prolog do całej serii Interregnum Chronicles. I jej akcja, jej fabuła ma być właśnie wstępem do tego, co się dzieje w serii. I zresztą jako produkcja jest ona bardziej pomyślana jako forma promocji studia, budowania zespołu, jakby wypracowywania pewnych praktyk produkcyjnych, natomiast nie jako pełnoprawna produkcja. Może to chwilę jeszcze by zająć. Okej. Tyle, jeśli chodzi. A powiedz mi, jaki jest mniej więcej spodziewany czas, że jakby tą demówkę puścimy? Myślę, że to jest perspektywa paru miesięcy w tej chwili, w tym momencie. Więc całkiem szybko jak na produkcję gry. No właśnie tak dosyć szybko, okej. Dobra, słuchaj, to w takim razie Spacewalkers, zbiórka trwa runda prywatna do września. Następnie będziemy chcieli rozpocząć zbiórkę przez platformę Tekra, oczywiście w rundzie publicznej, z równoczesną zbiórką na Kickstarterze z możliwością zbiórki na Tekra, czyli będziemy linkować ludzi z Kickstartera do Tekry, aby ludzie, którzy nie chcą dostać tylko, nie wiem, fajnej skórki, czy tam jakiegoś lepszego levelu, czy tam cokolwiek wymyślimy, bo jeszcze nie wiem, co tam będzie, mogli też dostać po prostu udział w przychodzie z gry w przyszłości przez okres, tam jest bodajże 10 lat, bo taki jest okres jakby żywotności produktu w serii 3 do 5 gier. Jak myślisz, te 3 do 5 gier, jaki jest okres produkcji? Ile będziemy to robić mniej więcej? No, każda z tych gier planuje, tak myślę, 2-3 lata potencjalnie. Produkcja każdej z tych gier będzie trwała. Okej, dobra. Dobra, okej. Oczywiście to jest na silniku Unreal Engine, tak? Tak, Unreal Engine 4. 4. Czy Unreal Engine 4 właściwie. Okej, 4. Dobra, słuchaj, ja Ci chyba dziękuję, bo w takim razie chyba, że coś jeszcze dodać o Spacewalkers, bo podsumowaliśmy, co było w Tekrze, powiedzieliśmy, nad czym pracujemy, pokazaliśmy, jaki jest etap pracy nad grą, bo są już inwestorzy, nawet nie jest ich mało, więc oni pewnie też chcą zobaczyć, na co wydali pieniądze, więc no właśnie na to na razie, plus kolejne 3 do 5 gier w przyszłości. Jest jeszcze coś, co chciałbyś powiedzieć, coś chciałbyś się pochwalić, coś napomknąć,
cokolwiek? W tej chwili nie, ale myślę, że na pewno już za parę miesięcy będziemy w stanie pokazać coś bardzo konkretnego, co trafi do graczy i przyjdzie taka weryfikacja też dla nas. A na jakich platformach będzie ta dystrybucja gry? Na platformach, na Windowsie, komputerach osobistych i planujemy dystrybucję przez sklep cyfrowy Steam. Okej. Dobra, czyli jak mówisz kilka miesięcy, to jest pół roku? Myślę, że krócej nawet. Krócej, dobra. Okej, dobra. Nie będę Ci zabierał czasu, bo wiem, że masz sporo urwania głowy, bo buduje się zespół Spacewalkers i na pewno tam coś jeszcze masz do roboty. 15 minut, myślę, że tyle wystarczy. I co? No i widzimy się i słyszymy się pewnie w kolejnym update'cie w marcu. Zrobimy kolejny update z gry, żeby inwestorzy wiedzieli, gdzie jak się dzieje. W tym oczywiście w Spacewalkers. Natomiast kolejne projekty na platformie ruszą w marcu, przynajmniej jeden w farmy fotowoltaicznej. I jeszcze mamy w zanadrzu 5 bardzo mocnych projektów, naprawdę bardzo mocnych projektów. Jak podpiszemy umowy z tymi projektami, to też Wam ogłosimy, co takiego wejdzie na platformę i co będzie tokenizowane przez kolejnych półroczu, czy w 2021 roku w Tekra. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia na kolejnym update'cie za miesiąc. To trzymajcie się, cześć. Tomek, dzięki i tam powodzenia przy tworzeniu gry.